Przekaźnik priorytetowy. Co to takiego i do czego on może nam się przydać w domu? Mamy tutaj przykład. Bezpiecznik, 2 gniazdka i 2 duże odbiory. Jednoczesna praca tych urządzeń spowoduje z pewnością zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego. Tutaj mamy bezpiecznik 6A. Gdy załączymy czajnik, który pobiera około 7,5 A, nic się nie dzieje. Ale gdy dołączymy do tego jeszcze termowentylator, z pewnością zabezpieczenie zadziała. Prąd przepływający przez bezpiecznik jest ponad dwukrotnie większy od jego prądu nominalnego i zaraz powinien bezpiecznik się wyłączyć. O właśnie, a to charakterystyka zabezpieczeń nadprądowych, w której widzimy zależność prądu przepływającego przez bezpiecznik oraz czasu jego przepływu. W rozwiązaniu problemu przeciążonej instalacji pomoże nam przekaźnik priorytetowy. Pokrętło nastawy od 4 do 30 A, lampki kontrolne, zasilania i zadziałania, styki do przyłączenia zasilania oraz styki do przyłączenia odbioru niepriorytetowego. Z boku mamy oznaczenia styków, cewki i przekładnika prądowego, kanał przelotowy i styki. Jest to typ PR615, a to jego dane techniczne i sposób połączenia. Przekaźniki występują w 2 wersjach: na szynę oraz do mocowania tablicowego. I taki przekaźnik możemy gdzieś schować w puszce czy w rozdzielni. Jak to wszystko działa? Taki sam układ jak na początku, z tym, że pod pierwsze gniazdko wpięty jest przekaźnik priorytetowy. Gdy załączymy odbiornik niepriorytetowy, wszystko działa, ale gdy załączymy odbiornik priorytetowy, to niepriorytetowy zostanie odłączony do czasu, gdy prąd przepływający przez przekaźnik priorytetowy nie spadnie poniżej wartości nastawionej. O właśnie, tak to się dzieje. A tak wyglądają połączenia w puszce. Można to zrobić też w inny sposób, dołożyć inną puszkę, jakąś rozdzielkę. Ważne, że musimy stworzyć drugi obwód, aby nasz priorytetowy działał. Tak to będzie wyglądało w tej puszce. Łączymy przewody ochronne. Używam tutaj kostek Wago tradycyjnie serii 221. Przyłączymy też gniazdko. Te pierwsze gniazdko będzie gniazdkiem do przyłączenia odbiorów niepriorytetowych. I teraz przewody neutralne.
Tych łączeń w tej puszce jest dość dużo, stąd trzeba stosować dużą puszkę, głęboką lub dołożyć puszkę. Przyłączymy teraz przewód neutralny do styku numer 1. I w puszce do złączki WAGO. Teraz przewód fazowy zasilania przekaźnika z dopływu do styku numer 3. I do dopływu do kostki WAGO. Następnym etapem będzie przewleczenie przewodu, który będzie służył do pomiaru przepływającego prądu przez kanał przelotowy, który działa jak przekładnik prądowy. Pomiar odbywa się na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Co ciekawe, taki przewód może być przewleczony przez kanał bez izolacji, oczywiście w samym kanale, a później już izolacja musiałaby jakaś być. Może być przewleczony trzykrotnie, aby zwiększyć wartość przepływającego prądu, mierzonego prądu w zasadzie, lub zbocznikowany, aby zmniejszyć wartość mierzonego prądu. I przyłączamy ten przewód do zasilania do brązowego, do fazy, a z drugiej strony do gniazdka, do przewodu brązowego. Gniazdko to będzie gniazdkiem priorytetowym. I teraz zostało nam jeszcze przyłączenie gniazdka fazy, gniazdka niepriorytetowego do zacisku numer 11 i tutaj mamy ograniczenie prądowe. Maksymalny prąd przepływający przez te styki to 16 A. Jeżeli byśmy chcieli przepuścić większy prąd, należałoby użyć stycznika. I drugi koniec przewodu do zacisku numer 12 i do gniazdka do przewodu brązowego, do zacisku fazowego gniazdka niepriorytetowego. I to już nasz ostatni przewód. Układ prawie gotowy. Teraz wystarczy go tylko sprawdzić. I możemy go używać. Wskaźnik napięcia, zasilania i wskaźnik zadziałania przekaźnika. Gniazdko priorytetowe, gniazdko niepriorytetowe. Pozostało nam jeszcze wypróbowanie całego układu. Załączymy termowentylator,
który jest odbiornikiem niepriorytetowym. Gdy chcemy zagotować wodę, termowentylator się wyłączy. Po zagotowaniu wody znowu termowentylator się załączy. Gniazdko niepriorytetowe pozbawione jest w tej chwili napięcia. Woda się gotuje. Po zagotowaniu i wyłączeniu się czajnika automatycznie termowentylator zacznie dalej pracować. Króciutki schemat na koniec i to wszystko. Dziękuję za uwagę.